Smile w wersji Barbry Streisand i Tony Bennetta z jego pierwszej płyty z duetami sprzed 8 lat. A za chwilę w Lamencie Niedzielnym w Radiu Szczecin też uśmiechnięty gość. Z tej strony Anna Marucha. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Szczecin. Zapraszam do sięgnięcia po moją autorską płytę Taxi Blue. Nową autorską płytę, no to sięgamy. Will fade. Will I see your heart? Let's get emotion run high. Give a special feeling to your heart. Watch the baby then. I give you a feeling. Na początek tygodnia energii nie doda, ale na koniec ukoi jak trzeba. Nowa płyta Anny Maruchy, która nie ma nic wspólnego z tym słynnym gajowym. Taxi Blue w Lamencie Niedzielnym w Radiu Szczecin. Na niej właśnie takie chilloutowe, bluesowe, jazzowe granie. To była akurat 8 na płycie. Ale Anna Marucha zaczynała w rockowym mocno zespole Lips. Ciekawe, czy jeszcze dziś podśpiewuje sobie czasem pod nosem to słynne... You need cool air, baby, I'm not fooling. Tak, no ale to ja już nagrałam to bardzo dawno i chyba nie za bardzo teraz. Tak, no bo Whole Other Love na ostro naprawdę nagrała pani właśnie z zespołem Lips w 93 roku. Tak, No bo tak, to był zgadza się. hit. Każdy, kto oglądał Luz w telewizji, to pamięta. Dokładnie. My chyba jako pierwsza kapela zrobiliśmy właśnie cover, albo jedna z pierwszych, więc myślę, że mogli ludzie zapamiętać to. No poza tym ten kawałek ma mnóstwo wielbicieli, więc... A potem była płyta, Jarocin, Sopot. To naprawdę były dobre takie klimaciarskie czasy wtedy. Tak, i dla nas, dla zespołu też bardzo dobry okres. Wszystko się szybko toczyło, jedno po drugim. Nawet nie mieliśmy czasu na zastanowienie, bo była jedna płyta, zaraz później była propozycja znowu od innego wydawcy, od menadżera, właśnie te koncerty większe, także wtedy szybko się to toczyło. Dosyć szybko później jakby skończyły się te czasy. Nie mówię, że to początek lat 90., troszeczkę później. Już weszły te duże wytwórnie i jak gdyby pop bardziej trochę zaczął rządzić. Tak ja to pamiętam, a już nastały gorsze czasy trochę dla takich zespołów właśnie undergroundowych czy rockowych. Moim zdaniem tak było. Potem był zespół Sali. No to zespół był, tak? Tak, bo to niektórzy był mówią... początkowo był zespół, tak, ale były tam różne przetasowania i z wytwórnią, prawda, rozmowy, także ostatecznie nagrywałam płytę z muzykami sesyjnymi, w związku z czymś jakby przeszła nazwa Sali jako bardziej pseudonim. No bo ja też pamiętam te akacje, te ze słynnym na. Powiedz mi, tak jak nikt. No tak, właśnie mówię, duże wytwórnie i tutaj od razu są wymagane takie piosenki. Aczkolwiek to jest mój utwór, moja kompozycja, tylko też jakby w pierwowzorze inaczej trochę brzmiała. No ale wiadomo, że mnóstwo ludzi lubi takie lżejsze klimaty. A pani nie lubi? Właśnie to było tak, że coś było narzucone z góry? Jak to jest? Ostatecznie nie. Płyta została nagrana w takich nietypowym klimacie. Ja nie za bardzo teraz jeszcze chcę zdradzać, bo to jest jeszcze temat otwarty z tą płytą. Ja do tego będę wracać. Natomiast wiadomo, że nie mogłam robić zupełnie tego, co chciałam w takiej dużej wytwórni jako debiut. Wiadomo, że wytwórnia też ma jakiś kierunek, prawda, ustawia jakiś kierunek, więc to są już rozmowy później, jakieś kompromisy. Ja się w ogóle, broń Boże, nie wstydzę. Ja uwielbiam w ogóle tą piosenkę, bo ona... Moje dziecko lubi tą piosenkę też, bardzo tańczy tutaj ładnie przy tym, także nie, tylko że mówię, bardziej wolę jednak troszeczkę takie i mocniejsze, i ciemniejsze rzeczy wykonywać i tworzyć. No właśnie, bo to nawet jak rozmawiałem ze znajomym, Anna Marucha wydaje nową płytę, to właśnie też skojarzył z Whole Other Love, posłuchał fragmentów tej płyty, mówi rzeczywiście, bardziej takie w moim klimacie, bo kolega jest bardzo rock'n'rollowy, że tak powiem. Co się stało, że taka zmiana nagle klimatu, bo tutaj mimo wszystko zespół Lips to był hard rockowy nawet przecież. Z zespołem Lips i w ogóle to, co ja wcześniej robiłam, to było nie do końca rockowe, było bardziej funkowe, powiedzmy, rytmiczne, czyli znowu gdzieś związane z soulem trochę bardziej, z tą czarną strefą. Potem, ponieważ chłopcy z zespołu Lips, zdecydowanie rockowo mocno, aczkolwiek też jazzu na przykład słuchało parę osób,
to materiał poszedł w stronę taką mocną, a później grając na koncertach okazało się, że w ogóle publiczność zdecydowanie też woli już zupełnie te najmocniejsze kawałki. Naturalnie w tą stronę takiego mocniejszego rocka się skierowaliśmy. Po Lipsach troszeczkę właśnie spuściłam z tonu. Początkowo na przykład zespół Sali grał taką muzykę bardziej gitarową, akustyczną, też rockową. I dopiero później właśnie z tego powstał kierunek troszeczkę bardziej popowy, a dalej powstał jeszcze inny kierunek, ale to jest tajemnica na przyszłość, nie mogę o tym mówić teraz. No a blues i w ogóle soul, czyli to, co ja teraz robię, to jest w ogóle kolebka. No, czyli blues musiał poczekać, no a soul czy jazz to było. Jeszcze przed Lipsem. A jak powstawała ta płyta, o tym już za chwilę w Lamencie Niedzielnym w Radiu Szczecin, a teraz sobie szóstki posłuchamy. what you do. Think of what you are. Think of what your future. Ever look behind. Think about your feelings. Put it on your style. Think about your heartache. It's feel like seeing the love. Tripping back to my life. Think of all of the things that I have tried. I want you tripping all life. Want me all time and all around. I wonder if it was the same shot. And the face. I wasn't life. You said, what is your last? Around